W listopadzie 2024 roku wybraliśmy się do miasteczka Bath, leżącego niedaleko Bristolu, aby odkryć uroki spaceru jedną z tras, która poprowadziła nas przez 2 tunele. Tunel Combe Down, położony na dawnej głównej linii kolejowej Somerset and Dorset Joint Railway pomiędzy Mitford a stacją Bath Green Park, przebiega pod wzniesionym terenem i południowymi obrzeżami Bath w Anglii. Wychodzi na powierzchnię na niższych zboczach wioski Combe Down. Otwarty w 1874 roku, ten opuszczony tunel kolejowy rozciąga się na długości 1672 metrów i był kiedyś najdłuższym w Wielkiej Brytanii bez szybów wentylacyjnych. Obecnie jest częścią Two Tunnels Greenway, trasy pieszej i rowerowej, której budowa kosztowała 1,8 miliona funtów i została otwarta 6 kwietnia 2013 roku. Tunel ten nosi tytuł najdłuższego tunelu rowerowego w Wielkiej Brytanii, zarządzanego przez Wessex Water. Tunel był częścią linii Bath Extension należącej do Somerset and Dorset Railway, która została zbudowana w 1874 roku. To przedłużenie ostatecznie doprowadziło do upadku finansowego niezależnej spółki kolejowej. Chociaż przedłużenie zostało później zmodernizowane do konfiguracji dwutorowej od Evercreech Junction do wiaduktu Mitford, znaczne wyzwania inżynieryjne związane z tunelem i stromym nachyleniem do Bath wraz z krótszym tunelem Devonshire sprawiły, że najbardziej wysunięty na północ odcinek pozostał jednotorowy przez cały okres eksploatacji. Kiedy pociągi towarowe podróżowały na południe z Bath, często pomagała im lokomotywa, która odłączała się przy wjeździe do tunelu Combe Down, a następnie wracała w dół do Bath. Ten scenariusz stanowił rzadki przypadek, w którym 2 pociągi mogły poruszać się jednocześnie na odcinku jednotorowym. Lokomotywa pociągu była wyposażona w tablicę elektryczną, a lokomotywa bankowa miała personel. Obaj musieli zostać odesłani do swoich urządzeń sygnalizacyjnych, zanim inne pociągi mogły wjechać na ten odcinek. Czasami lokomotywa bankowa przywoziła również dodatkowe wagony towarowe dla innych korporacji znajdujących się na tym obszarze. W takich przypadkach po pomocy w manewrowaniu na bocznicy w drodze powrotnej do Bath Junction kontynuowała jazdę, podczas gdy główny pociąg jechał w kierunku Mitford, mając wciąż na miejscu tabliczkę z jednotorowym napisem. Ta charakterystyczna metoda działania była kontynuowana do momentu zaprzestania działalności przez Somerset and Dorset Railway w 1966 roku. Tunel Combe Down cierpiał z powodu braku wentylacji, co prowadziło do poważnych problemów z gromadzeniem się dymu. 20 listopada 1929 roku maszynista i palacz jadącego na północ pociągu towarowego zostali unieruchomieni przez dym podczas przejeżdżania przez tunel. Pociąg jechał bardzo wolno, ponieważ był mocno obciążony i dopiero co ruszył ze stacji w Mitford. Pomimo tych wyzwań, lokomotywa numer 89 zdołała wspiąć się na wzniesienie, po czym jej zjazd w kierunku Bath znacznie przyspieszył. Niestety, pociąg wpadł w poślizg na placu towarowym w pobliżu stacji kolejowej Bath Green Park, co spowodowało śmierć maszynisty Henry'ego Jenningsa i 2 pracowników kolei. Dym, który wpłynął na załogę, był spowodowany głównie kilkoma czynnikami.
wąskimi wymiarami tunelu, brakiem szybów wentylacyjnych, wysokim poziomem wilgotności bez przepływu powietrza i niską prędkością, z jaką poruszał się pociąg z tendrem. Po przeprowadzeniu dochodzenia pułkownik A.C. Trench zalecił zmniejszenie maksymalnych limitów obciążenia lub wykorzystanie dodatkowych silników, aby zapobiec podobnym incydentom w przyszłości. Jeśli chodzi o obecne użytkowanie, ten odcinek Somerset and Dorset Railway, w tym tunele, został przekształcony we wspólną ścieżkę dla pieszych i rowerzystów, znaną jako Two Tunnels Greenway. Ostateczny przydział 100 000 funtów z funduszy Rady nastąpił w roku finansowym 2011-2012. Wprowadzono ulepszenia, aby stworzyć przyjazną dla rowerzystów nawierzchnię wraz z instalacjami oświetlenia LED w tunelu. Dziś, kiedy dotrzemy do połowy tunelu, usłyszymy dodające uroku naszej trasie brzmienie muzyki poważnej. Trasa ta została oficjalnie otwarta 6 kwietnia 2013 roku i od tego czasu odbywały się na niej wydarzenia takie jak The Tunnel, wymagający 200-milowy podziemny ultramaraton. Przed chwilą właśnie mieliście okazję usłyszeć, jak brzmi muzyka, kiedy dojdziecie do połowy tunelu. Więc brzmi właśnie tak. Ja się z wami już żegnam. Dziękuję, że dotrwaliście do końca filmu. Jak zwykle zapraszam do kolejnych odcinków. Na razie.